Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. Ja lecę na zakupy. Postanowiłam, że porobię sobie troszkę kroków. Jeszcze mam czas do otwarcia w ogóle całego sklepu, więc czemu by nie? Poróbmy sobie kroki. Ja ostatnio staram się prawie codziennie robić je. Nie mam za dużo rozpisanych, bo jest to 6000 kroków, ale przez to, że przez 2 dni ostatnio miałam grupy, to udało mi się zrobić bardzo dużo tych kroków. Tak około 20 000, powyżej 20 000 codziennie, więc jest to duży plus. Zrobiło się bardzo ciepło, więc wiosna, lato nadeszła do Korei. Ja jestem bez makijażu, bo ostatnie 2 dni chodziłam z makijażem, więc postanowiłam, że dam skórze troszkę odpocząć, tym bardziej, że już właśnie ciepło się robi. Później tylko sobie może nałożę jakiś tusz lub coś, bo będziemy uciekać z moim mężem na lunch. Mam nadzieję, że nam wyjdzie. A teraz do sklepu, bo nic nie mamy w lodówkach. Ostatnio nic nie kupowałam, więc też nic nie mam. Dobra, idziemy troszkę dłużej niż ostatnio, więc zapraszam. Słuchajcie, po stanie rzeki możecie zobaczyć, że jest bardzo sucho, bo rzeka jest wręcz, widać dno w niektórych miejscach i jaka ona jest taka mulasta. Albo jest bardzo sucho, albo oni naprawdę zrobili już tą przepompownię. Nie wiem właśnie, czy wam wspominałam, ale na tej rzece zrobili oczyszczalnię po prostu, żeby oczyścić tą rzekę i właśnie, żeby nic, takie zanieczyszczenia duże nie wpływały. Do tego latem ta rzeka niestety trochę śmierdzi i teraz to można poczuć ten muł, więc bardziej myślę, że nie jest sucho, a właśnie to, że oni robią tą oczyszczalnię ścieków, więc pompowali to wszystko, może będą oczyszczać dno. Na to wygląda, bo raczej takiego stanu tej rzeki nigdy nie widziałam. Był najniższy poziom, to jest tutaj taka linia i do tej poniżej nie schodziło. Zobaczymy później, czy cała tak wygląda. Może oczyszczą to dno. Super by było, bo mułu tu jest sporo, zanieczyszczeń, śmieci także, więc super by było, jakby była taka właśnie czysta i zadbana. Nie wiem, czy możecie to zobaczyć, ale właśnie panowie tam sprzątają, więc jednak coś się dzieje. Cieszę się naprawdę, bo to jest duży plus tutaj w okolicy. Jeszcze jakby zrobili dłuższy ten deptak, to w ogóle petarda, na spacery codziennie by można się wybierać. A tak to jest bardzo króciutki niestety. Ale ciężko pracują. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądają samochody do nauki, raczej nie nauki, to jest do egzaminów, bo nauki wyglądają z tego, co kojarzę, inaczej, ale to właśnie są te żółte samochodziki, które przed chwilą widzieliście. Naprawdę fajne są, fajnie wyglądają. Jestem ciekawa, jak te egzaminy w ogóle przebiegają. Liczę kiedyś, że w przyszłości będę miała sama okazję zdać taki egzamin. A teraz idziemy troszkę dalej, bo pójdziemy nie na markę, tak, na market. Zobaczymy, czy tam jakieś tanie warzywa są i czy coś wartego uwagi będzie. Po 3000, 4000, ale nic ciekawego, rozmaryn nie kupuję. Nie, Martyna, nie możesz rozmarynu. No jestem typowym człowiekiem, który nie chodzi do marketów, czyli zapomniałam gotówki. Niestety bez gotówki ciężko kupować, można zrobić przelew, ale to zawsze jest większy problem, więc jeżeli markety, to tylko i wyłącznie gotówka i chyba zacznę częściej tutaj chodzić. Podoba mi się, a
po drugie no wygląda na to, że jest troszkę taniej i więc można, jakby to powiedzieć, zaoszczędzić trochę na jedzeniu. Będziemy częściej chodzić, to Wam pokażę, jak ceny wyglądają, jakie produkty można dostać, więc zasubskrybujcie mój kanał, a ja lecę dalej się przejść na spacerek i słyszymy się. Za mną były specyficzne samochody, które są takim wyznacznikiem zbliżających się wyborów. W Korei w czerwcu po naszych ja jadę do Seulu na nasze wybory, będę głosowała na prezydenta, a tam spotkam też Natalię, którą serdecznie pozdrawiam. Będziemy zwiedzały razem Seul, super, już się nie mogę doczekać. A co, wracając do samochodu, to właśnie one są takie typowym wyznacznikiem zbliżających się wyborów, jeżdżą po ulicach, stoją tam przedstawiciele i często jest muzyka, tancerze, i także wyświetlane są ich postulaty na takich dużych ekranach. Trochę denerwujące czasami to jest to, że potrafią bardzo być głośni, a jak się spotkają dwa samochody, to już w ogóle jest to walka pomiędzy tymi dwoma wyborcami, więc jest to ciekawe. Oprócz samochodów też ludzie chodzą z takimi plakatami i zapraszają do wyborów i do zagłosowania. Ten, który mijaliśmy, to w ogóle był czerwony samochód, czyli Power Party. To jest ta partia, z której prezydent został odsunięty, więc raczej nie zapowiadana jest jego wygrana, chociaż starają się jak mogą, nawet chyba z tego co słyszałam, to przedstawiciel młodych ma także tam wspomóc wybory. Zobaczymy. W ogóle fajnie by było, jakby też młodsi kandydaci byli, ale raczej ciężki temat, bo większość kandydatów na prezydentów w Korei to są jednak ci starsi. Zmieniłam ubranko, raczej koszulę tylko, bo jest ciepło i nie chcę żadnej katanki ubierać, a tamta bluzka była na krótki rękawek, więc wzięłam tą niebieską koszulę. Fajnie to wygląda. Idę. Idziemy spędzić czas z moim mężem na lunch, więc zabiorę Was ze sobą. Jeszcze nie wiem, co będziemy jeść. Dawno nie mieliśmy czasu, żeby tak spędzić trochę razem, dlatego że miałam tą pracę i fajnie teraz się gdzieś wybrać. Patrzcie, mój mąż ma nowy ten black box, kupił, każdy dostał swój prezent. Walking with this is more comfortable. To get this to for me everything okay. For what? Oh yeah. Nasze już pierożki, one są z mięsem w środku i też mają rosołek, dlatego jemy razem z łyżeczką, mamy też sos. Hablar
Wróciliśmy razem z moim mężem do domu i ja będę troszkę ogarniała i przy okazji muszę zrobić kawę. Także dla mojego męża pokroić chleb. Robię dzisiaj, słuchajcie, rosół. Mojego męża w domu nie będzie, ale i tak zostanie. Będzie świeży po prostu zrobiony, więc będzie można sobie polewać ile się chce. Byliśmy na lunchu w restauracji, której nieraz już byliście, ale ja bardzo lubię tą restaurację, więc staram się czasami chodzić. Nie będę Wam pokazywała zakupów, bo nic ciekawego nie kupiłam, więc nie ma co. Ogarnę troszeczkę tutaj. A, jedną rzecz fajną kupiłam. To też będzie do Polski. Jak pojedziemy, kupiłam wiatraczek. Wiatraczek z Daiso za 5 zł i naprawdę fajny jest, bo ma tutaj połączenie prądu, ile zostało mu baterii, do tego ma 3 stopnie wiania, więc naprawdę spoko jest. Do tego kupiłam nic wielkiego, tak jak mówię. Muszę jeszcze sprawdzić raz, bo niestety te torby z Daiso na próżniowe, one nie do końca działają fajnie. Rozpruły mi się i teraz kupiłam mniejsze, bo mam parę takich kołdr, które na lato się nie nadają, więc je użyję teraz i zobaczymy, czy będą fajnie działały. Będę pakowała je pojedynczo, bo wydaje mi się, że może utrzymają się dłużej, a zajmują sporo miejsca, bo już Wam pokazuję, gdzie są. W takim niefajnym troszeczkę miejscu. Tu w mojej tej szafie mam poukładane i patrzcie, te stare mi się po prostu rozpruły. I przez to wygląda to już takie duże i nieestetyczne. Lecimy po mojego synka do przedszkola, będziemy się bawić trochę na placu zabaw, później liczę na to, że weźmiemy Eliasza rower i Eliasz będzie mógł sobie pojeździć. Jeszcze jedno, mojego męża dzisiaj nie będzie, chyba wspominałam Wam o tym, raczej będzie późno. Musi nadrobić te godziny, które stracił, słuchajcie, dlatego że kiedy ja pracowałam, to mój mąż odbierał Eliasza wcześniej z przedszkola, więc szybciej kończył pracę i musi po prostu musi to nadrobić, bo ma także troszkę więcej pracy. Z tego, co mi mówił, przejmuje duże statki, więc nie wiem, czy to plus, czy minus. Na pewno ma po prostu więcej do nauki, więcej obowiązków, więc jest to w jakimś stopniu plus, ale zarazem minus, bo jednak praca i nauka, nadrobienie zaległości jest jedną z takich rzeczy, wiecie, które zajmują niestety czasu. Więc dzisiaj ja usypiam Eliasza, dzisiaj jestem cały dzień. No i co Pani wybrali? Chodź na lewo. Którą widzieliście, to jest Go i jest bardzo popularna wśród starszego pokolenia Koreańczyków i możecie często zobaczyć, że w takich miejscach osłoniętych przed słońcem grają właśnie w tą grę. Zbierają się, czasami potrafi tam być 4, 6, 10 graczy, każdy przy swoim stanowisku. Ostatnio zainteresowałam się tą grą, dlatego że razem z Klaudią, moim mężem, oglądaliśmy film na bazie tego i wyglądało to interesująco.
Co prawda mój mąż nie wie, jak to grać, więc ciężko by mi było znaleźć miejsce, gdzie mogłabym się takiej gry nauczyć, ale może to być taki temat do zastanowienia się. Słuchajcie, chciałam Wam się pochwalić, zmieniłam paznokcie, a te poprzednie, te takie żółtawe, wytrzymały mi prawie miesiąc. Mogłyby wytrzymać dłużej, ale zaczęły już mnie troszeczkę denerwować, dlatego że odrosty zrobiły się całkiem spore. Jeżeli ktoś robi hybrydy, to pewnie wie, o co chodzi. Do tego jeszcze za długie i ja bardzo nie lubię długich paznokci. To też dlatego, że robię strasznie dużo błędów wtedy na telefonie. Jak do kogoś piszę, to po prostu inne słowa mi wyskakują, dlatego że są paznokcie za długie. Jestem przyzwyczajona do krótkich, więc cieszę się, że już mogłam je zmienić. Do tego właśnie chciałam Wam powiedzieć, bo ostatnio coraz częściej, bo sezon taki letni. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, dlaczego koreańskie ulice są takie czyste, to dzięki osobom, które są ubrane w takie jaskrawe, kolorowe kamizelki. Najczęściej to są starsze osoby i często z rana chodzą i sprzątają wszystkie papierki pozostawione, jakieś dodatkowe śmieci wyrzucone albo rozwiane przez wiatr, więc to jest bardzo duża zasługa właśnie tej starszej grupy społeczeństwa. I ogólnie są te osoby zrzeszane przez takie ośrodki społeczne tu w każdej z dzielnic i z tego co kojarzę, jest im coś płacone, ale niewiele. Więc bardziej chyba tutaj chodzi o taką integrację, o to, żeby starsi ludzie czuli się potrzebni, choć i jest to fajne, że mogą właśnie takie starsi ludzie sobie dorobić do emerytury, która niestety w Korei nadal jest bardzo niska, tym bardziej dla tego społeczeństwa starszego, kiedy ta emerytura jeszcze nie istniała w ogóle. Smutno się trochę na to patrzy i też smutno dlatego, że młode pokolenie widać, że mało, raczej nie wiem jak w innych rejonach, ale tutaj u mnie widzę, że młode pokolenie, takie 10-letnie, 15-letnie raczej tego nie szanują i wyrzucają śmieci gdzie popadnie. Ja staram się Eliaszowi ciągle tłumaczyć, ale widzę, że czasami jednak otoczenie na niego troszkę zaczyna działać, więc muszę przez cały czas mu powtarzać, że nie wolno właśnie wyrzucać śmieci na ulicę, że nie wolno, że to nie jest ładne i powinniśmy wyrzucić, na przykład włożyć do kieszeni i później to wyrzucić w domu. No ale jest to tak czasami walka z wiatrakami. Liczę, że Eliasz jednak nie będzie jedną z tych takich osób, ale tu właśnie już dużo zależy od wychowania i od środowiska, w którym przebywamy. Zobaczymy. I czemu tak na koniec, czemu w ogóle pomyślałam, żeby o tym powiedzieć? Dlatego, że uważam, że to jest bardzo ważny topik, że powinniśmy szanować w to, że ktoś tą pracę robi i nie dawać im dodatkowej pracy, tym bardziej, że prawdopodobnie wcale dużo za to nie zarabiają, dlatego jak ktoś przyjeżdża do Korei, polecam, wiedząc o tym, że w Korei te śmietniki nie są normą, no niestety nie są normą i w Seulu, z tego co słyszę, coraz więcej się tych śmietników pokazuje, ale nadal jest to ułamek potrzeb, a w Busan to już w ogóle. Ostatnio jak chodziliśmy właśnie z grupą zwiedzać różne zakamarki w Busanie, to niestety tych śmietników było naprawdę mało i było trzeba po prostu albo pójść do toalety, więc jeżeli jesteście w Korei i zwiedzacie Koreę, to polecam właśnie wyrzucić takie śmieci w toaletach, bo tam są śmietniki, albo po prostu za każdym razem mieć coś w torebce, jakąś siateczkę, że zawsze można wrzucić
do tej siateczki, a potem przy okazji wyrzucić do śmietnika, żeby po prostu nie zostawiać i nie śmiecić. Oczywiście wiem, że moi subskrybenci, osoby oglądające mnie nigdy czegoś by takiego nie zrobiły, ale to tak, wiecie, chciałam powiedzieć, chciałam zaznaczyć, że tutaj tą pracę właśnie, wyrzucanie śmieci, zbieranie tych śmieci przez wiatr, czy przez ludzi nieodpowiedzialnych, którzy po prostu wyrzucają gdzie popadnie, za ten porządek właśnie odpowiadają osoby starsze, które poprzez to, że mogą troszkę zintegrować się, poczuć się potrzebni i dorobić do tej emerytury, która jest niska i pewnie nie zarabiają sporo, właśnie stoją te osoby i żeby szanować to, że oni poświęcają swój czas, żeby troszkę w Korei było czyściej. Eliasz już śpi. Ja mam czas na składanie prania, montowanie i przy okazji oglądanie serialu, czyli kącik telewizyjny przy praniu. Czas zacząć. Miłość pełnia smaku. Nowy serial na Netflixie. Jest to drama Tasteful Yours. Jeżeli lubicie po angielsku, opowiada historię restauracji i jest to komedia romantyczna, z podkreśleniem komedia i romantyczna, dlatego że jest tutaj parę takich scen już w tym pierwszym odcinku cringe'owych, śmiesznych, więc dla osób, które takie właśnie seriale lubi, myślę, że może się spodobać, bo mi ten pierwszy odcinek przypadł do gustu. Teraz będę oglądała drugi, dlatego że właśnie w tych dniach wychodzi ta drama na Netflixie. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Pewnie będę w kolejnych odcinkach na moim kanale za to opowiadać Wam, czy mi się podoba, czy nie. Jak na razie naprawdę jest pozytywnie. Oczywiście, jak zawsze, biedna kobieta, bogaty mężczyzna, klasyka gatunku po prostu. Ale nic więcej nie będę Wam opowiadać. Jeżeli chcecie, to oglądajcie razem ze mną, możemy podyskutować w komentarzach, jak Wam się podoba, a my będziemy się widzieć w kolejnym filmie na moim kanale. Jeżeli nie lajkujesz, nie subskrybujesz, to właśnie jest moment, żebyś to zrobił, a my widzimy się już w niedzielę. Pa!